No i dzisiaj mamy niedzielę, jest ładnie ciepło, ocean jest w miarę spokojny, ale jest taka mgła jakby, ale to jest właśnie Kalima. Na Fuerteventurze to właśnie zostawili te 2 rzędy dla Lanzaroty. No i tu jest wszystko zaparkowane. Tak ciasno, słuchajcie, że nawet na rampie, ta rampa, na którą się tu wjeżdża pod górę i zjeżdża, huk tych silników, tutaj wzywają całą załogę na ćwiczenia, ale mają jakiś większy problem, bo wszystkie toalety nie ma wody. Naprawdę się pogorszyło. Jeszcze wcześniej, jak żeśmy tutaj pływali, to było wszystko w porządku w miarę, a teraz coraz to gorzej. Pewnie ludzie się opalają, bo dzisiaj dosyć ciepło i słoneczko. No, sporo ludzi jest, wszyscy korzystają z uroków pięknej pogody. Tuńczyk, pod spodem jakieś marchewka, groszek i chyba ziemniaki i majonez. Zobaczymy, czy to dobre. No, jesteśmy już w porcie, zaczynamy naszą podróż. A tutaj lato się zrobiło, jak na złość. No ale te wiatry przeminęły, więc jest nadzieja, że będziemy mogli sobie spokojnie przepłynąć. Dzisiaj wieczorem, w sobotę wchodzimy na prom i w poniedziałek rano schodzimy. To jutro cały dzień będziemy na promie. 2 noce. To jest stolica Fuerteventury. Miasteczko portowe o takiej różnej, dziwnej zabudowie. No i port jest też mały. No i tam już w oddali było widać, jak płynął nasz prom. Jeżeli jesteście ciekawi, co robimy, co jemy na tym promie, jak to wszystko wygląda, to Wam o tym opowiem. Moli, czy Ty jesteś gotowa na podróż? Tu już ciągnik stoi i czeka w pogotowiu. Będą załadowywać i rozładowywać naczepy. W gotowości pilot. Ciudad de Valencia się nazywa, czyli to z tych nowszych. On był chyba oddany do obiegu w 2021 albo 2020. Patrzcie, jak powoli cofa. Tutaj ustawia się. Chwilę mu tu zajmie. Linowi już stoją w pogotowiu i czekają, żeby zacumować jednostkę pływającą. Tak to się chyba mówi. Kolejka się już ustawiła i czekamy. Wjeżdżamy na prom pod górkę. Tak to wygląda, zaraz zobaczycie. Dobra, tam zaparkowaliśmy. Będzie ciasno. Wchodzimy do kabiny. Tu jest recepcja. No i niestety z psami to tutaj trzeba wychodzić tak pomiędzy samochodami. I tak wszyscy chodzą pomiędzy samochodami i tu się psy załatwiają. No. Tak to wygląda. No tutaj na pokładzie to mamy łazienkę na te 2 noce. Bo tylko 2 noce są, ale jak ktoś jedzie z Teneryfy, to wiadomo, że jest chyba 4 noce. Także kabina prysznicowa jest, toaleta, umywalka. Także jest co potrzeba, nie? No a tym razem mamy okno. Ostatnio żeśmy płynęli, już nie było kabin z oknami. Jest dosyć wygodnie, nie? Czy my już wypłynęliśmy? Czy jeszcze nie? Chyba już powoli płyniemy, albo mi się wydaje. Tak wygląda na pokładzie tego statku. Tu jest bar. Można sobie przyjść kawę wypić. Tu jest sala jadalna. Tu jakaś sala konferencyjna. Zobaczcie. Pokażę Wam, jak wygląda stołówka. Na razie jest zamknięta. Tutaj wydają kawę. Można stanąć w kolejce, jak będzie otwarte. No ale ja mam swój czajnik i swoją kawę. Tu mają mikrofalówkę, tam mają wydawkę. No i już się szykują.
mamy dwa posiłki. Rano śniadanie, a potem albo w porze obiadowej jest obiad, albo można sobie obiad zjeść wieczorem, jak to woli. Zobaczycie później, co tam nam dali do jedzenia. Powoli się szykują, rozkładają napoje, desery, to wszystko jest w cenie. Śniadanie wydają od 8 do 10, lunch od 13 do 15, a kolacja od 20:30 do 22:30. Przed nami Atlantyk. Tam po lewej żegnamy Fuerteventurę, Puerto de Rosario. Kominy tutaj niebieskie to jest odsalarnia właśnie wody na Fuerteventurze, skąd mamy wodę w kranach. Mają sklepik. W sklepiku można kupić słodycze, lody, jakieś pamiątki. A tu mają tak zwane krzesła. Jak nie macie kabiny, to na takim krześle możecie płynąć. To nie jest tak fajne. No, niektórzy sobie rozkładają po prostu śpiwory i śpią na ziemi. Tak to wygląda. Gdzieś się komuś alarm włączył. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda dla psów miejsce. No jakieś psy tam są, no ale nie chciałabym tutaj się swojego psa zostawić. Zobaczcie, to jest hałas. One płaczą, boją się tu dla mniejszych zwierząt. To są dosyć spore. Jesteśmy na samej górze, na deck 7. No i tutaj jest taka część rekreacyjna. Jak będzie słońce jutro, to ludzie tu będą się opalali. No i tam też mają bar po tej drugiej stronie. No i z góry widać pokład. Powiem wam, że śmierdzi na tym promie, bo niestety tutaj z psami akurat tu jest taka część wydzielona dla psów. No i wiadomo, jak są duże psy, no to tędy idą. No i dywan jest brudny. No ale ja też swojego psa mam tutaj. Zobaczcie, tutaj sobie na pokładzie herbatkę zrobię. Dlatego mój czajniczek się przyda, bo pomiędzy posiłkami, a są dwa, rano i wieczorem, no można by było iść na kawę, no ale ja lubię sobie swoją wypić rano. A za oknem już ciemno. Masz swoje łóżeczko tutaj, tak? I tu ma swoją wodę schowaną. Przed chwilą nią weszłam, no bo tu jest tyle ciasno. Chcecie zobaczyć, jak zrobiłam przenośną lodówkę? Tutaj wodę nalałam do woreczka, zimną. A tam w środku jest jedzenie dla psa, które ugotowałam jej na podróż. Ale w ten sposób też sobie masło przechowywałam w zimnej wodzie. Też tak można widzieć. Co ty masz? Frytki i jakiś gulasz. Chyba tutaj jest kurczak. I taka sałatka z kurczykiem. I deser. A ja mam frytki niestety, bo nie mają nic bezglutenowego. A tutaj jest jakaś surówka, znaczy sałatka z majonezem, chyba z tuńczykiem. Oni mówią, że to jest rusa, czyli jakaś ruska. No to smacznego. Będziemy próbować, co tutaj nam zaraz zobaczymy, co to za sałatka. Widzę tuńczyk, pod spodem jakieś marchewka, groszek i chyba ziemniaki i majonez. Zobaczymy, czy to dobre. Sałatka marna, wam powiem. Jedynie te chipsy. Jak tam twoje? Ma w ogóle jakiś smak dobry, czy nie? Poraz zrobione. Pieczarka, mięso. Ale przyprawione dobrze? Woda dostaje sól, pieprz, nie? Dzień dobry, dnia kolejnego. Taka to była noc spokojna, ale psu było gorąco. No i tak się budziła trochę i mnie nie budziła przy okazji. Ale morze jest spokojne.
Piesek poszedł z panem. Miejmy nadzieję, że się załatwi. A ja tutaj robię kawkę. Trochę bałagan na tym stoliku, ale tu jest mało miejsca, więc wszystko jest powystawiane prawie, że. Fajną tutaj taką śmietankę kupiłam do kawy w Mercadonie, która jest w tubkach, a właściwie to jest mleko kondensowane do kawy i będzie lepiej to otworzyć niż te, wiecie, takie małe, okrągłe wleczka, które się rozpryskują wszędzie. No to smacznej kawusi, kochani, i miłego dnia. Trzeba się wyszykować i iść na tą stołówkę. Trzeba się trochę podmalować z rana dla lepszego samopoczucia. Fajnie faceci mają, że oni nie czują takiej potrzeby. Słuchajcie, poszliśmy na to śniadanie i szczerze mówiąc, no była jajecznica, jakieś szynki ohydne. Wiem, że mój mąż je wziął, ale potem je nie zje. Jakieś takie, wiecie, mieli 3 różne desery, bułki słodkie, herbata albo kawa do wyboru. I ja nie brałam żadnych tych rzeczy, po prostu wzięłam swój chleb bezglutenowy. Do tego masło po prostu i jakiś drzem. I to wszystko, herbatę. Dzisiaj znowu mieli sztućce mokre i pytam się gościa, dlaczego te sztućce są mokre. Odpowiedział mi, że no chłopak je myje. No myje, no faktycznie, ale wam powiem, standardy to się pogorszyły tutaj, bo jak żeśmy stali w kolejce, to tak, chleba nie było, sztućców nie było, a my już dochodzimy tam, dopiero trzeba było się cofnąć. To jest liczone w jedzeniu w kabinie, a kabina kosztowała no, prawie 500 euro. To wiecie, żarcie to jest ohydne. Ohydne. Jeżeli jesteście wrażliwi, to weźcie swoje rzeczy. Przynajmniej nie będzie wam się robiło niedobrze. A, smacznego. Smacznego. Także mi zostały moje bezglutenowe. Jak to się nazywa? Zapomniałam. Z drzemem jem. I tak wygląda to śniadanie. Mój mąż nawet nie tknął tej kiełbasy. Jajka je. Jedynie jajka chyba z tego normalne są. To wlazł na moje łóżko. Jakim prawem? Molly, jakim prawem ty wlazłaś na moje łóżko? Nie ma wyboru. Ryż, warzywa i makaron. Jakieś pulpety, jakieś krokiety i... Dobra, tutaj mój mąż sobie wziął frytki i krokiety rybne i do tego warzywa gotowane, kola i deser. Ja mam ryż i warzywa, bo niestety ani pulpety tam były takie w sosie pomidorowym, ani te inne składniki, co tam były, nie mogę jeść, bo tam jest gluten. No i trochę sałaty sobie wzięłam. Pewnie trzeba będzie doprawić smacznego, kochani. No i ta sałatka jest bez smaku, ale po dodaniu odrobiny majonezu, soli i pieprzu da się to zjeść. No i ryż jak ryż, wiadomo. No i trochę zielonego. Dzień dobry, kochani. My już jesteśmy w Kadizie. Prom prawie dopływa, widać światła, miasta, port, żurawie. Wreszcie wysiądziemy na ląd i kto się najbardziej cieszy, to pies. Tak, cieszysz się, że niedługo pójdziesz na spacerek? No właśnie, pójdziesz.